W tym krótkim filmie zaprezentuję, jak pobrać i zainstalować SQL Server Management Studio w wersji 19. W momencie nagrywania tego filmu, połowa stycznia 2023, Management Studio 19 jest dostępne cały czas w wersji preview, ściśle mówiąc preview 4, czyli cały czas to jeszcze nie jest wersja produkcyjna. Dlaczego więc interesować się nią zamiast korzystać ze stabilnej poprzedniej wersji, 18? Dlatego, że dedykowaną wersją Management Studio do najnowszego SQL-a, dostępnego już produkcyjnie 2022, jest właśnie 19. Pokażę teraz, jakie m.in. problemy możemy napotkać korzystając ze starszego Management Studio. To jest ta poprzednia wersja 18, najnowsza stabilna wersja, zaprezentowana czy wydana w połowie 2022 roku, a więc mająca już ponad pół roku. Taka prosta funkcjonalność, chociażby próbując wyświetlić zawartość jakiejś tabeli, zostanie wygenerowane zapytanie select. Często używamy tej instrukcji do szybkiego wyświetlenia danych. Czasami niektórzy lubią edytować dane, szczególnie jeśli to niewielkie tabele słownikowe, korzystając z takiej funkcji interfejsu jak Edit Top 200 Rows. Zarówno to 1000, jak i 200 możemy modyfikować w ramach konfiguracji tego programu, ale nie o tym. W momencie, kiedy wybiorę Edit Top, to zobaczę właśnie taką pustą kartę. I to nie jest żaden błąd lokalny czy błąd związany z SQL Server, to właśnie jedna z niewspieranych operacji na nowym SQL-u w tym starszym Management Studio. Dodatkowo, jeśli korzystamy chociażby z Ledger Tables czy Ledger Databases, w interfejsie nie zobaczymy pełni możliwości, którymi dysponuje już ta cały czas próbna wersja preview, ale najnowszego Management Studio. Dlatego też pokażę teraz, jak wyszukać, zainstalować i korzystać z nowej wersji Management Studio. Wystarczy wpisać SSMS 19 albo po prostu SSMS. SSMS jak SQL Server Management Studio. Polecam zapamiętać ten skrót, bo on też jest najszybszą metodą na uruchamianie SQL-a. Jak widać w historii widzimy link, który już odwiedzałem, czy zaznaczony ten link w wynikach jako link, który widziałem wcześniej. Domyślnie wyświetla się strona do pobierania stabilnej wersji 18.12.1, tej, którą pokazywałem przed chwilą, ale tutaj powyżej informacja, że właśnie wersję 19 mogę pobrać z tej lokalizacji. Wybieramy Download SQL Server Management Studio 19 Preview. Po chwili ten instalator zostanie pobrany. To drugi instalator o tej samej nazwie w folderze Downloads w domyślnej lokalizacji na pliki pobrane, dlatego że ten tutaj istniejący to właśnie ta wersja 18, którą przed chwilą pokazywałem. Po pobraniu instalatora nowej wersji Management Studio uruchamiamy go. I teraz proces instalacji oczywiście nie różni się od poprzednich wersji, czyli jest takim typowym procesem install, a później jest next i finish. Czyli nie mamy tutaj nic, co możemy ustawić. Nie mamy też możliwości wyłączenia instalacji Azure Data Studio wraz z Management Studio. Czyli pobraliśmy instalator Management Studio, a tak naprawdę instalowane są dwa narzędzia. Taki to psikus Microsoft zrobił już jakiś czas temu, modyfikując ten instalator. No i z tym musimy się pogodzić. Gdybyśmy ewentualnie chcieli koniecznie zrezygnować z tego narzędzia, to wcale nie znaczy, że ono jest złe. To jest takie wieloplatformowe narzędzie, środowisko pozwalające korzystać z SQL Server i usług związanych z danymi w Azure. Możemy już po zainstalowaniu odinstalować Azure Data Studio. Proces instalacji został zakończony. Zamykam więc instalatora i wyszukuję wśród ostatnio zainstalowanych programów Management Studio 19 albo wpisuję wspomniany skrót SSMS i dostajemy w tym momencie możliwość uruchomienia zarówno Management Studio 18, ja już instalowałem go przed nagraniem tego filmu, jak i Management Studio 19. Wybieram właśnie ten. To pierwsze uruchomienie zazwyczaj jest nieco dłuższe niż każdy kolejny. Dodatkowo rozpoznał, że mam poprzednią wersję i proponuję zaimportować pewne ustawienia użytkownika. Nic specjalnego tam nie ustawiałem, nic nie ustawiałem, a więc
nie ma sensu niczego importować. Po uruchomieniu Management Studio logujemy się do domyślnej instancji, którą instalowałem w innym filmie. Link w opisie tego filmu. Spójrzmy na listę baz danych. W jedynej dostępnej tutaj przykładowej bazie AdventureWorks mogę wybrać którąś z tabel i wykonać odpowiedni krok jak wcześniej, analogiczny krok jak wcześniej, czyli wyświetlić wiersze, które zawiera ta tabela, a także spróbować wyświetlić 200 wierszy, które chcę zmodyfikować, i tym razem poza pustą kartą otrzymuję taki grid, za pomocą którego mogę faktycznie modyfikować te rekordy, wpisując tutaj jakieś inne wartości, przechodząc poniżej, albo też dodając nowy wiersz na końcu. Dodatkowo oczywiście, jeśli korzystamy z nowych funkcjonalności SQL 2022, to tutaj znajdziemy ich wsparcie. Jak też pewne z możliwości, które widzieliśmy wcześniej, mogą być niedostępne. Przykładem jest chociażby StretchDB, taka funkcjonalność, która daje nam możliwość dane z jednej bazy danych częściowo przechować lokalnie, a częściowo w chmurze, w Azure. Ta funkcjonalność została jednak zdeprecjonowana w SQL 2022 i właśnie z Management Studio wyłączona. Polecam do testowania, samodzielnego odkrywania nowych możliwości, a także ograniczeń pewnie czasami Management Studio 19. Pamiętajmy, że możemy mieć zainstalowaną jedną i drugą wersję, jeśli chcielibyśmy mieć pewność, że mamy dostęp do wszystkich funkcjonalności. Zapraszam do kolejnego filmu, w ramach którego zaprezentuję, jak wyszukać, pobrać i odtworzyć z kopii zapasowej przykładową bazę AdventureWorks.